Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej wideo recenzji na kanale. Kategoria jump starterów na kanale już była. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję ostatni test. Jeżeli się nie mylę, był to jump starter spółki córki Xiaomi, czyli 70 Mi. Dzisiaj natomiast produkt firmy Ezager, znanej widzom kanału zapewne z innych produktów. I jest to konkretnie model TM26. Natomiast jest jeszcze model TM26S. I mają wspólne jedno opakowanie, dlatego niech Was nie zmyli tutaj Power Delivery 60W. W tym modelu takiego ładowania niestety nie ma. Jest też mniejsza pojemność, 12 000 mAh zamiast 20 000, ale modele są bardzo zbliżone poza tym. Jeżeli spojrzymy na pudełko, to jest oczywiście białe, tekturowe. Do takich opakowań przyzwyczaił nasz producent, czyli Ezager. Mamy poglądowe zdjęcie jump startera, które ma oczywiście dodatkowo latarkę LED. Mamy konkretne parametry modelu, tak jak powiedziałem, TM26S, również i TM26, ponieważ dzielą jedno pudełko. W przypadku modelu wyższego mamy ładowanie do 60W Power Delivery i ma też możliwość oddania przez USB typu C 60W. Natomiast w przypadku modelu słabszego mamy opcję ładowania 10W, a oddania do 15W przez porty USB. W opakowaniu mamy też informacje o innych funkcjonalnościach, czyli każdy jump starter w zasadzie jest też powerbankiem, może ładować Wam urządzenia elektroniczne z portów USB. Mamy wielofunkcyjną diodę LED, możliwość pracy w ultra niskich temperaturach, bodajże minus 25 stopni do Celsjusza do 60 stopni na plusie. Wielopoziomowa ochrona oczywiście, mamy też kompas i jest to produkt przeznaczony do samochodów, urządzeń mechanicznych. Ezager jest marką chińską, więc krajem produkcji również są Chiny. I tutaj mamy informacje o różnicach. Jest to w zasadzie Quick Charge paragraf i Ordinary paragraf. Ja mam tą wersję słabszą, czyli Ordinary. Dla zainteresowanych jeszcze kod QR można zeskanować i przejść na stronę producenta. Co otrzymujemy w opakowaniu? Takie bardzo ładne etui z logiem Ezagera. Ono jest twarde, ma też rączkę, więc łatwo będzie transportować to urządzenie w razie potrzeby. Mamy też bardzo fajnie schowany, słuchajcie, zamek. A po otwarciu mamy zawartość, czyli sam powerbank, jump starter, powerbankiem też oczywiście jest, o nim może za chwilę. I otrzymujemy jeszcze sporo elementów, a więc najważniejsze oczywiście klemy do akumulatora. Pamiętajcie, zawsze zaczynamy od plusa, dopiero później minus, a na końcu podłączamy do urządzenia tym konektorem, tym złączem. To powinno być nawet tutaj gdzieś opisane. Tak, mamy informację, żeby podłączyć czerwony do plusa. Warto o tym pamiętać. I czarny do minusa. I dodatkowa informacja, żeby usunąć klamę w 30 sekund po uruchomieniu silnika. Jest też informacja, aby nie podłączać dwóch klem naraz. No, trzeba być wariatem, żeby to zrobić i oczywiście trzymać z dala od dzieci. To bardzo istotne. Poza klamami mamy oczywiście kabel USB typu C. Z jednej strony typu A, z drugiej typu C do ładowania, ale możemy też ładować nim inne urządzenia. Dzięki temu kablowi mamy kartę gwarancyjną i krótką instrukcję obsługi w języku angielskim. Jak funkcjonuje to urządzenie.
Mam informację, że pierwszym krokiem powinno być podłączenie klem do Jump Startera, później oczywiście podłączenie samych klem do akumulatora, najpierw czerwony do plusa, czarny do minusa, uruchomienie silnika i wyłączenie, odłączenie klem. Tutaj informacja oczywiście w odwrotnej kolejności, żeby zrobić to w ciągu 20 sekund. Tam na naklejce było chyba 30 sekund. No w każdym razie jak najszybciej powinniśmy odłączyć urządzenie od akumulatora po uruchomieniu silnika. Mamy też informację o tym, jak uruchomić ładowanie, jeżeli chodzi o urządzenia elektronicznie, funkcjonalność powerbanka. I mamy też informację o tym, że mamy kilka trybów pracy światła LED. Jest to światło ciągłe. Mamy też tryb flash i tryb SOS. Gdybyśmy potrzebowali pomocy, możemy również wykorzystać do tego ten Jump Starter. Tutaj oczywiście instrukcje ładowania, ale tylko dla 110 V, więc nie przewidziano Europy. Oczywiście można normalnie ładować z każdego kabla USB to urządzenie. Mamy też nazwę modelu TM26, wymiary 170×99×44, pojemność 12 000 mAh i port typu C 10 W, jeżeli chodzi o moc wejściową, a wyjściowa nawet 15 W. I tutaj prąd startowy w przypadku tego modelu jest słabszego jest 600 A, a pik do 800 A. Jeżeli chodzi o cykl życia, to baterię czy akumulator powinien wystarczyć na 1000 cykli ładowania, rozładowania. Temperatura pracy minus 25 plus 75 stopni Celsjusza. Pełne naładowanie powinno zająć w przybliżeniu około 80 minut, jeżeli chodzi o tego Jump Startera. No dobrze, to przyjrzyjmy się, słuchajcie, bliżej samemu Jump Starterowi. Opakowanie naprawdę fajne, ładne. Będziemy mieli w czym urządzenie transportować. Mamy kompas, o którym wspominałem wcześniej. Całkiem fajny dodatek, ale umówmy się, że jest to tylko dodatek. A jeżeli chodzi o samo urządzenie, to jest ono w całości wykonane z plastiku. Nie jest to tandetny plastik, ale nie jest też najwyższych lotów. Mamy tutaj włącznik on-off całego urządzenia. Po włączeniu mamy diody migające, pokazujące pojemność. W tej chwili mamy w pełni naładowany. Mamy też tutaj włącznik, który po przytrzymaniu przez 3 sekundy powinien uruchomić latarkę. Ta latarka świeci. Jeszcze raz naciśniemy. Mamy tryb stroboskopu. I jeszcze raz SOS. I kolejne naciśnięcie to wyłączenie. Tak samo jak dodatkiem jest tutaj taki element do wybijania szyb, czyli to urządzenie, jeżeli będziemy wozić je w kabinie, chociaż nie tylko, i zajdzie taka potrzeba, żeby wybić szybę w samochodzie, to możemy użyć tego elementu do wybicia szyby, tak żeby na przykład kogoś uratować. Jump Starter S-Sagera wydaje się być całkiem przemyślaną konstrukcją. Otrzymujemy ciekawy zestaw, poczynając od bardzo fajnego pokrowca. Mamy też oczywiście to, co w Jump Starterze niezbędne, a więc klemy, kabel USB. Obudowa może nie jest najwyższej jakości, trochę skrzypi, ale nie to jest najistotniejsze w sprzęcie przeznaczonym do pracy. Jestem jednak ciekawy Waszych opinii, jeżeli chodzi o Jump Startery. Czy uważacie, że są to urządzenia, które powinien mieć każdy kierowca, czy też uważacie je za zbędne wynalazki? Dajcie znać w komentarzach koniecznie, co o tym myślicie. Ja osobiście Jump Startery polecam w zasadzie każdemu. Też byłem dosyć sceptycznie do nich nastawiony, ale po zakupie pierwszego takiego urządzenia szybko przekonałem się, że naprawdę się przydadzą, czy przydają. Przydały się zarówno mi osobiście kilkukrotnie, jak i moim przyjaciołom czy rodzinie, ale także, słuchajcie, przypadkowo spotkanym ludziom na drodze. I to nie tylko w zimie, bo w lecie też zdarzało mi się ratować kogoś nad jeziorem, kto miał problemy z akumulatorem, a samemu doświadczyłem rozładowania akumulatora poprzez pozostawioną lodówkę w gniazdku zapalniczki w bagażniku,
czy też rozładowanie akumulatora w nie moim samochodzie poprzez zostawienie oświetlenia na noc. Oczywiście są też takie bardziej częste sytuacje, kiedy na przykład w zimie, szczególnie użytkownicy diesli i słabych akumulatorów zużytych mają problem z odpaleniem ich. Zamiast dzwonić po taksówkarza albo prosić innych użytkowników o odpalenie na kable, warto mieć takie urządzenie i być samowystarczalnym, niezależnym od innych. Oczywiście, o ile nie zapomnicie o tym, żeby Jump Starter był naładowany. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału. Dla tych, którzy oczywiście tej subskrypcji jeszcze nie posiadają. Szerujcie, udostępniajcie ten materiał, aby niósł się po sieci. A na koniec jeszcze tutaj Wam podlinkuję recenzję innych Jump Starterów, abyście mogli poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Hej, hej, do kolejnego materiału.